Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test Volvo XC40, czyli najmniejszego SUV-a w gamie tego producenta, z układem napędowym B4, który znajduje się mniej więcej w środku stawki w cenniku. Składa się na niego benzyna 2-litrowa 197 koni z miękkim układem hybrydowym, automat, a także napęd naprzód. Jak ten zestaw sobie radzi, powiem w dalszej części filmu na podstawie kilku dni, które spędziłem z XC40 w bogato wyposażonej wersji Plus. Startujemy! Odmiana Plus względem niższych półek wyposażeniowych charakteryzuje się większą ilością chromowanych wstawek, np. wokół szyb czy na grillu, ale w testowanym egzemplarzu się one nie znalazły za sprawą zamówienia kosztującego 2000 zł ekstra pakietu Dark, który wprowadza wykończenie tych elementów na czarny połysk i ma nadać całości groźniejszego wyglądu. Oznacza on również zmianę wzoru felg na ciemniejszy i w Plusie w standardzie mają one 18 cali, ale w testówce za 6250 zł zastąpione zostały największymi przewidzianymi do XC40 20-calowymi obręczami. Srebrny lakier metalik za 3400 zł nadaje całości dosyć stonowanego charakteru, a linie nadwozia jeszcze go wzmacniają, ponieważ testowane Volvo, pomimo tego, że jest trochę powiedzmy mniej biznesowe niż większe modele w ofercie, to wciąż zachowało DNA marki. Oznacza to również według mnie dobre opieranie się upływowi czasu, bo testówka pomimo 5 lat obecności na rynku i tylko jednego delikatnego liftingu wciąż ze swoimi nieprzekombinowanymi kształtami prezentuje się naprawdę dobrze. Wnętrze XC40 też nawiązuje do innych modeli Volvo za sprawą swoich całkiem prostych linii oraz minimalizmu, jeśli chodzi o fizyczne elementy sterujące, ale tutaj również zauważyć można trochę inne i lżejsze podejście do całości projektu. Efekt końcowy jest moim zdaniem ładny, z jednym wyjątkiem w postaci tunelu środkowego, gdzie jest za dużo fortepianowej czerni, nie jest ona jeszcze jakoś specjalnie urozmaicona i nie wypada to wizualnie zbyt atrakcyjnie. Też ten schowek tutaj, gdzie można sobie chociażby indukcyjnie naładować telefon, aż się prosi o jakąś możliwość zasunięcia, aby go estetycznie ukryć. Sytuację w tym rejonie kabiny wyraźnie poprawia dźwignia zmiany biegów, która przygotowana została przez firmę Oreforce i moim zdaniem prezentuje się super. Podoba mi się również sposób jej działania, ponieważ kiedyś tego typu konstrukcje w Volvo były tylko jednostopniowe i wymagały podwójnego wychylenia, żeby przejść na przykład z trybu D na R albo odwrotnie. Teraz jest już dwustopniowość zastosowana, więc wystarczy jeden ruch, aby krańcowe pozycje obsłużyć. Automat w XC40 nie jest obowiązkowy, ale aby otrzymać w tym modelu manuala, trzeba zdecydować się na podstawowy układ napędowy T2 129 koni, a także jedną z bazowych wersji wyposażeniowych i wtedy cena samochodu startuje od 153 400 zł. Mocniejsze silniki oznaczają już jednak zestawienie ich z automatem, a także z przynajmniej miękkim układem hybrydowym, który dodaje 14 koni mechanicznych. Wersja B4 oznacza 4-cylindrową, 2-litrową benzynę generującą samodzielnie 197 koni i większą moc w tym modelu zyskać można albo w kosztującym minimum 250 000 zł B5, rozwijającym 250 koni mechanicznych, albo dopłacając do hybrydy plug-in o mocy ponad 200 koni. Testowana B4 jest zatem propozycją dla osób, które chcą mieć w tym samochodzie już solidną moc, ale nie chcących aż tak windować jego ceny. Testowany egzemplarz w wersji Plus kosztuje 210 400 zł i dostaje się w nim już solidne wyposażenie, bo mamy audio Harman Kardon, kamerę cofania z czujnikami, elektrykę fotela kierowcy, nawigację, światło LED czy elektryczną klapę bagażnika. Generalnie zatem niczego kluczowego tu nie brakuje, chociaż oczywiście nie oznacza to końca możliwości konfiguracji, bo prezentowany egzemplarz z matrycowymi LEDami, trybem półautonomicznej jazdy, większymi kołami czy skórą, generalnie skonfigurowany maksymalnie poza szklanym dachem, kosztował łącznie 231 200 zł. Za praktycznie identyczną kwotę kupić można hybrydę plug-in XC40 mocy 231 koni mechanicznych i korzystając z tego powiem, ile czy to hybryda, czy też testówka kosztowałyby, gdyby ktoś chciał ten model wziąć w wynajmie długoterminowym na podstawie oferty partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska. Jako parametry weźmy 3-letni okres wynajmu, zerową wpłatę własną i roczny limit kilometrów na poziomie 25 000 i wtedy miesięczna opłata netto wynosi 3195 zł, a brutto 3931 przy uwzględnieniu w tej kwocie kosztów przeglądów oraz części eksploatacyjnych. Parametry pod swoje preferencje ustawić można w linku, który umieściłem w opisie filmu, a na carlispolska.pl znaleźć można wiele innych modeli, czy to w wynajmie, czy w leasingu operacyjnym. Silnik B4 zestawić można w XC40 albo z napędem naprzód, albo na wszystkie koła, co wymaga dopłaty w wysokości 9000 zł. W testowanym egzemplarzu w ruch wprawiane były tylko koła przednie i w taki sposób radziły one sobie z obsługą około 200 koni podczas przyspieszania od 0 do setki.
tak od 90 do 140 km na godzinę. Sposób rozwijania prędkości w XC40 nie jest jakiś brutalny i typowo sportowy, zatem jeśli ktoś nie planuje użytkować tego modelu na bardziej wymagających drogach, np. zimą, to dopłacanie do napędu na wszystkie koła nie jest niezbędne. Z kolei jeśli chodzi o ogólną dynamikę, to jest ona według mnie naprawdę dobra, ponieważ przy dowolnych, legalnych w Polsce prędkościach samochód miał jeszcze ochotę do przyspieszania i czułem w tym taką, powiedzmy, lekkość, że wciskam gaz i reakcja jest odpowiednia i przyznam, że gdybym nie wiedział, to stawiałbym, że B4 w testówce oznacza trochę więcej koni niż na papierze. Na takie moje postrzeganie wpływa też charakterystyka skrzyni biegów, czyli 7-stopniowego automatu, który nie ma oporów przed robieniem redukcji, a ponieważ biegi o 1 czy 2 w dół zmienia szybko, celując, aby silnik był trzymany powyżej 2000 obrotów, to przyspieszanie w testowanym XC40 było po prostu przyjemne i dawało bezpieczeństwo wykonywania manewrów. Skrzynia też płynnie zmieniała przełożenia i co najwyżej, gdy ostro cisnąłem gaz przy odcince, lekko czułem momenty jej pracy, ale wciąż nie w formie szarpnięć, a jedynie lekkich przestojów. Benzyna w XC40 pracuje również kulturalnie, to znaczy z zewnątrz może jakaś wyjątkowo cicha nie jest, ale siedząc w kabinie jej wygłuszenie jest bez zarzutu i ma ona neutralny dźwięk również przy wyższych obrotach. Wyższe prędkości z kolei też dla testowanego Volvo nie są problematyczne i mówię tu nie tylko o dynamice, ale także pewności prowadzenia oraz wyciszeniu, ponieważ do okolic 120 km na godzinę w kabinie nie słyszy się żadnych bardziej zwracających uwagę odgłosów, tylko neutralny szum. Zbliżając się do 140 km na godzinę robi się trochę głośniej, ale wciąż dobry poziom jest utrzymany. Pod kątem spalania na drogach szybkiego ruchu to na ekspresówkach komputer pokazywał średnio 7,5 litra na setkę, na autostradzie wskazania rosły do 8,5-9 litrów, a na zwykłych drogach pozamiejskich XC40 zużywało mi 6-6,5 litra. Z kolei jeżdżąc po Warszawie spalanie wynosiło średnio 8,5-9 litrów. Głównie w mieście odczuć mogłem też pracę miękkiej hybrydy, bo o ile dodatkowe 14 koni trudno jest wychwycić podczas przyspieszania, to obecny na pokładzie układ elektryczny pozwala na tak zwane żeglowanie, to znaczy gdy auto jedzie na przykład 50 km na godzinę, ale też może szybciej i puści się gaz, to spalinowiec się wyłącza, a dzięki zmniejszeniu oporów toczenia wolniej wytracana jest prędkość. Po ponownym wciśnięciu gazu benzyna na tyle szybko budzi się do życia, że nie pogarsza to bezpieczeństwa jazdy. W 2022 roku XC40 oferowany jest już z nowym oprogramowaniem zintegrowanym z usługami Google, co oznacza, że na zegarach można wyświetlić mapę Google, co jest świetnym rozwiązaniem. Mamy także bardziej czytelny niż dotychczas komputer pokładowy, podróżny, ale niestety zniknęły takie możliwości jak na przykład umieszczenie pomiędzy tarczami tego, co aktualnie gra w radiu, wybór ostatnich celów z nawigacji, ostatnich połączeń. To, co widzieliście, to jest cała funkcjonalność. Jeśli wyłączy się mapę, to tak dziwnie pusto jest na środku, więc nowe rozwiązanie ma co prawda swoje zalety, ale jednak przydałoby się zdecydowanie trochę więcej możliwości personalizacji czy informacyjnych tutaj umieścić. Obsługa zestawu wskaźników jest bardzo prosta. Jeśli akurat nie jest odpalony komputer, to krzyżak z prawej strony służy do sterowania multimediami. Z lewej strony mamy przyciski odpowiadające za aktywny tempomat. Wszystkie one są odpowiednio duże, logicznie umieszczone, więc obsługa samochodu z kierownicy nie stanowi problemu. Integracja z Google objęła również system inforozrywki i w tym przypadku także obecność map Google jest bardzo mocnym punktem, ponieważ mamy takie rozwiązania jak na smartfonach nie tylko pod kątem szybkości działania, ale również aktualności, mapy, informowaniu o korkach, czy też bazy punktów zainteresowań. Jest to świetne rozwiązanie, bardzo przydatne na co dzień. Niestety nie wszystko poszło dobrze, ponieważ zniknęły boczne ekrany domowe przewijane lewo-prawo, na przykład z lewej strony. Były bardzo wygodne przełączniki do najważniejszych rzeczy związanych z działaniem samochodu. Teraz one zniknęły i trzeba zagłębiać się bardziej w menu, aby do różnych ustawień się dokopać, co jest mniej wygodne. Też na przykład na ekranach domowych dotychczas odpalając mapę, pozostałe te kafelki się minimalizowały, więc było to bardziej wielofunkcyjne. Teraz odpalając mapę, czy też informacje z systemu audio, wszystko jest pełnoekranowe, więc ogólnie w tych najważniejszych zastosowaniach, na przykład właśnie nawigacyjnych, jest to krok w dobrą stronę, ale żałuję, że Volvo zrezygnowało z kilku naprawdę udanych rozwiązań, które stosowało dotychczas. Panel klimatyzacji pozostał w formie menu ekranowego. Teraz, żeby na przykład zmienić temperaturę, trzeba wchodzić już w to menu, które widzicie teraz. Kiedyś tutaj były dedykowane wskaźniki. Być może jednak Volvo uznało, że OK Google,
Ustaw temperaturę po stronie pasażera na 22 stopnie. Jasne, ustawiam temperaturę po stronie pasażera z przodu na 22 stopnie. Że ludzie właśnie w ten sposób przy dobrze działającym asystencie głosowym będą ten system obsługiwać klimatyzacji. No i jeśli ktoś tak to robi, no to faktycznie będzie lepiej. Jeśli ktoś woli samemu sobie ustawiać na ekranie, no to będzie musiał się trochę więcej naklikać. Maska w XC40 do najkrótszych nie należy, ale jest ona za to pozioma, dzięki czemu bardzo dobrze widoczna. Później przód pionowo się kończy, mamy niezbyt pochyloną szybę, też krótkie podszybie i biorąc to wszystko pod uwagę, kształty przednich części nadwozia ułatwiają wjeżdżanie tym samochodem gdzieś właśnie przodem. Widoczność na boki jest dobra. Z tyłu poprzekątnej mamy masywny słupek, tylna szyba jest duża, kończy się mniej więcej wraz z nadwoziem, nie jest specjalnie wysoko poprowadzona. Służące wsparciem gdzieś na parkingach kamery 360 stopni wciąż oferują naprawdę dobrą jakość pod kątem szczegółowości obrazu, czy też płynności, ale Volvo od kilku lat tego modułu nie aktualizuje i widać trochę braki już, na przykład to, że nie można sobie ustawić widoku z lotu ptaka, a także widoku z wybranej kamery bardziej szczegółowego, też ekspozycja niektórych kamer kuleje i mamy trochę inną kolorystykę, inną jasność poszczególnych stref. No i też kontrola perspektywy tych dalszych obszarów mogłaby być lepsza, więc nie są to jakieś dyskwalifikujące rzeczy i ten system jest wciąż bardzo używalny, no ale jakieś odświeżenie jednak by mu się przydało. Kamery 360 stopni nie są moim zdaniem w XC40 czymś niezbędnym i ta tylna występująca w standardzie w wersji Plus jest wystarczająca, bo manewrowanie testówką nie jest specjalnie trudne. To znaczy oczywiście trzeba brać poprawkę, że ma ona 444 cm długości i 186 cm szerokości i zwłaszcza ta druga wartość wymaga czasami większej uwagi, ale dramatu też nie ma. Dodatkowo przy niskich prędkościach kierownica pracuje lekko i płynnie, a reakcje auta nie są przesadnie ociężałe i jedynie większy promień skrętu może utrudniać sprawę w niektórych sytuacjach. Przy wyższych prędkościach w testówce mamy do czynienia z zestrojeniem typowym dla Volvo, czyli bardzo płynnym zachowaniem układu kierowniczego, który daje poczucie dużej pewności podczas jazdy, ale jednocześnie nie ma tutaj jakichś opóźnionych czy gumowych reakcji, tylko czuje się, że taki był po prostu zamysł konstruktorów. Do dynamicznej, ale nie sportowej jazdy stworzone zostało też zawieszenie, które jest dobrze zbalansowane i oczywiście przez duże koła trochę więcej się czuje nierówności, ale i tak można mówić tutaj o wysokim komforcie jazdy, po prostu nie takim pływającym i bujanym na przykład we francuskim stylu. Dekoracyjne elementy świetlne w kabinie testowanego Volvo są liczne. Znaleźć je można na drzwiach, na desce rozdzielczej, podświetlone są przestrzeni na nogi, to jest kiepsko widoczne w kamerze. Dobrze za to widać najbardziej efektowny element w postaci podświetlonej dźwigni zmiany biegów. Te dodatki mają kolor lekko taki wpadający w żółty i nie można tego zmienić, można za to sterować intensywnością podświetlenia ich, jak również przycisków i przełączników. Wtedy też te dekoracyjne elementy się, aby było spójnie, albo trochę rozjaśniają, albo przyciemniają. Instrumenty pokładowe podświetlone zostały na niezmienny również kolor biały, co tworzy tutaj mocno neutralny nastrój i ogólnie doliczając do tego te wszystkie dodatkowe źródła światła, całość wypada naprawdę pozytywnie. Jeśli chodzi o kompletność podświetlenia, to nie ma żadnych braków. Wraz z liftingiem XC40 zmienił się trochę kształt lamp z przodu, ale wzór LEDowych pasków do jazdy dziennej, które zintegrowane są z kierunkowskazami, pozostał bez zmian i wciąż ma charakterystyczny kształt litery T, inspirowanej Mjolnirem, czyli młotem Tora z mitologii nordyckiej. Kierunki w bocznych lusterkach też są diodowe. Kształt tylnych świateł pozycyjnych to też klasyka dla Volvo. Niestety w kierunkowskazach pozostawiono żarówki, co nie pasuje technologicznie do reszty, ale poza tym pomniejszym minusem wygląd testowanego modelu po zmroku ogólnie wypada zaliczyć do jego plusów. W XC40 znalazły się już adaptacyjne światła LED nowej generacji, które mają tak wycinać część wiązki światła, aby nie oślepiać innych kierowców, a resztę przestrzeni maksymalnie doświetlać. Względem poprzedniego wcielenia tego rozwiązania tutaj dostajemy znacznie lepszą precyzję wycinania stref, co wygląda nieraz naprawdę przyjemnie podczas obserwacji, ale przede wszystkim wyraźnie poprawia bezpieczeństwo, bo na poboczach znacznie więcej jest dzięki temu widać. Co ważne, też oprogramowanie trafnie interpretuje sytuacje drogowe i nie czeka przesadnie z tworzeniem świetlnych tuneli i nawet na dłuższych, prostych robi to szybko i bardzo sporadycznie trochę się z tym tylko ociągało, także zastanawiałem się, czy już nie warto interweniować. Dodając do tego jeszcze dużą moc świecenia, to dostaje się w XC40 świetne rozwiązanie i jedne z lepszych matrycowych LEDów, z jakimi miałem styczność i sądzę, że warto dopłacić do nich 1500 zł względem zwykłych świateł.
Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego nie jest ciężki, nie ma też przesadzonych wymiarów, więc nie przeszkadza w kieszeni. Pokryty został w większości skórą, co robi bardzo pozytywne wrażenie estetyczne. Na bokach mamy dekoracyjne srebrne wstawki, które kryją przyciski. W górnych częściach deski rozdzielczej oraz drzwi znaleźć można w testówce miękkie tworzywa, dobrze wyglądające. Ładnie wyglądają także wstawki drewniane, które wraz z tkaniną obecną na drzwiach, chociażby tutaj, a także na boczkach tunelu środkowego, tworzą tutaj taki, powiedziałbym, swojski domowy klimat. Podłokietniki są miękkie. Od tego pułapu w dół zaczynają się twarde tworzywa, które nie zwracają na siebie za bardzo uwagi i też wyglądają ok pod kątem estetycznym. Gorzej wypada, o tym już mówiłem, tunel środkowy za bardzo się błyszczy. Jeśli chodzi o jakieś detale, to nie ma tych fizycznych elementów sterujących tutaj zbyt dużo, ale wszystko jest pieczołowicie wykonane, ładnie wygląda, tak bogato, żadnych niepożądanych dźwięków nie słyszałem podczas naciskania i podczas jazdy, więc poza tym tunelem środkowym jakość wykonania w XC40 stoi na naprawdę dobrym poziomie. Bajerancka dźwignia zmiany biegów wraz z elementami drewnianymi wchodzi w skład pakietu za 8500 zł. Mamy w nim także skórę na fotelach. Nie ma ona takiej aksamitności jak Nappa, ale i tak dodaje całości elegancji i luksusu, jeśli chodzi o kabinę. Fotele są, jak na Volvo przystało, umiarkowanie miękkie, ale bardzo dobrze wyprofilowane i w konsekwencji wygodne. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki solidny zapas wolnej przestrzeni. Nad głową też jest dobrze, ponieważ nawet mocniej się prostując od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki margines. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w umiarkowanym stopniu wystający. Tylna kanapa prezentuje się tak. W tej części kabiny mamy rozkładany podłokietnik oraz dwa porty USB-C do ładowania. Z przodu mamy kolejne dwa porty, a także gniazdo 12V. Szkoda, że wszystkie USB są tutaj w standardzie C przy takiej ilości gniazd, chociaż jedno czy dwa we wciąż popularnym standardzie A by się przydało. Bagażnik w XC40 ma 443 litry pojemności, cechuje się on umiarkowanie wysokim progiem załadunkowym, dużym otworem, a także regularnymi kształtami. Po bokach mamy niewielkie kieszenie w nadkolach, po obu stronach znaleźć można również haczyki na różnego rodzaju torby. Z prawej strony dodatkowo mamy gniazdo 12V, pod podłogą jest dodatkowa przestrzeń. Składając oparcia w proporcjach 2/3, 1/3 uzyskać można maksymalne zdolności ładunkowe samochodu oraz idealnie płaską podłogę. Podsumowując, Volvo XC40 to wciąż bardzo ciekawa propozycja dla osób poszukujących auta tego typu z segmentu premium, ponieważ pomimo upływu już kilku lat od premiery nie czuje się po tym samochodzie wieku w wyglądzie czy sposobie obsługi, tak samo nie zestarzały się dopracowane właściwości jezdne, więc ogólnie jest to auto, którym mnie jeździło się naprawdę przyjemnie. Testowany silnik jest moim zdaniem optymalnym wyborem, jeśli ktoś planuje użytkować XC40 też w trasach i na przykład jeździć z dużym dodatkowym obciążeniem. Przy bardziej miejskich zastosowaniach sądzę, że mająca 163 konie mechaniczne i kosztująca 10 000 zł mniej benzyna B3 mogłaby też okazać się wystarczająca. I to wszystko, co przygotowałem o XC40. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie. Jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!